Pamiętacie odcinek na moim kanale Najlepsze odcinki Blue w historii? To dziś wracamy do cudownego świata, który opowiada o niebieskich psach przeżywające zabawne przygody. Ale podsuwa mi się pytanie, czy w tym świecie istnieje magia? A może Blue jest wiedźmą? Na to sobie odpowiemy. Jesteście gotowi, więc lecimy. Na początku możesz spojrzeć na wiele takich gier i po prostu pomyśleć, że to wyobraźnia dzieci. Wypracy, że są po prostu bardzo zaangażowani w tej swojej grze, ale jest zaangażowanie, a potem wkraczasz daleko poza to. Czego można oczekiwać od prawdziwych dzieci w tym wieku? Do tego stopnia, że te gry nie sprawiają już tego wow dla twojej grupy małych dzieci bawiących się wymyślane gierki. Otóż jest to strasznie widać od pierwszego odcinka animacji. W pierwszym epizodzie magiczny ksylofon, normalna gra wyobraźni jest naprawdę częstym zjawiskiem kreskówki. W epizodzie o nazwie Piórka Różka jest to ten, w którym pomarańczowy pies używa pióra, aby uczynić rzecz ciężkim. Widzimy, jak zwiększa ciężar deski ksedesowej, gdy jej ojciec szykuje się do zrobienia swoich potrzeb. Zamiast przerwać grę, postanawia zbiec na dół i zrobić sobie wielką ulgę. Cóż, nie jest jasne, gdzie dokładnie, ale sugeruje się, że jest to na podwórku, przed domem, na podstawie krzyku mamy i bandyty witającego swojego sąsiada. Oczywiście, że możesz zaangażować się w grę, ale w tym momencie tata, Blue i Bingo narażają się swoim bliskim i sąsiadom w zupełnie niewłaściwy sposób. Publiczna nieprzyzwoitość jest dosłownie przestępstwem. Czy robisz to tylko dla fabuły, fantazji, dla swojego 4- i 7-latka? A skoro już jest mowa o niestosowności, zdarzają się przypadki takie jak odcinek drugiego sezonu Tryb Tańca, w którym dzieci mają 3 szanse machnięcia ogonem jednego z rodziców i powiedzenie, co zmusza rodzica do tańca niezależnie od tego, gdzie się znajduje. Wygląda na to, że to powinna być fajna gra, prawda? Otóż byłaby tak, gdyby niebieski pies i pomarańczowy pies nie zdecydowały się użyć go na chili, gdy przychodzi przez jezdnię. Owszem, jest to bardzo wstydliwe dla matki, ale zobacz na jej ruchy taneczne. Gdyby naprawdę miała pełną kontrolę nad swoim ciałem, chciała wybrnąć z sytuacji. Mogliby odwrócić się od innych mieszkańców, żeby nie musieć się z nimi mierzyć. Albo zastosować taką mowę ciała, które szybciej przeprowadzą ją dalej ulicą. Zamiast tego potrząsa swoim ciałem przed przednią szybą Wendy. Wtedy najwyraźniej jest ofiarą wielu żenujących momentów związanych z Helem. Powtórzę jeszcze raz. Gdyby była to jednorazowa sytuacja, moglibyśmy ją zignorować. A zdarzyło się to ponownie bandikowi na poczcie. To po prostu brak szacunku zarówno wobec kasjera, jak i dla ogromnej ilości mieszkańców czekających za nim. Nawet gdy sprzedawca grzecznie prosi, żeby przestał, na to odpowiada, że nie może. Albo magia lub headersi są po prostu do niczego i to właśnie tutaj, gdy gry zaczynają wpływać na ich codzienne życie. Kiedy naprawdę zaczynasz widzieć, jak udawana osobowość gier się załamuje. Zobaczmy na przykładzie epizodu Sheepdog z 3. sezonu, w którym tata Blue i Bingo udaje owce, aby odwrócić uwagę dzieci od zawracania głowy mamie. Kiedy niebieski pies nie patrzy, owczy bandyta nadal decyduje się wejść na podwórko Wendy i zacząć zjadać jej pranie. Uderza ją nawet głowę w tył, gdy grozi, że przyniesie chili. To jest poziom zaangażowania, który jest wynikiem magii albo po prostu nieodpowiedzialności ze strony bandyta. I tak na poważnie. Biały pies musi być najbardziej cierpliwą
sąsiadką, jaka kiedykolwiek istniała w pobliżu tych uczciwych postaci. Natomiast to, co naprawdę o tym decyduje, to, że nawet gdy dzieciaki przestają grać w tą grę, Bandit nie porzuca gry. 20 minut później nadal zachowuje się jak zwierzę, podczas gdy Blue i Bingo bawią się na górze ze sąsiadem, a ich matka właśnie kończy swój samotny czas. Musimy sobie teraz zadać pytanie, dlaczego nadal to robi, skoro wszyscy inni odszedli od gry. Ale chyba najbardziej z najlepszych jest Steady Drop Off, kiedy Bandit musi zawieźć swoje dzieci do szkoły, a one się spóźniają. A jednakże, gdy biegnie do pojazdu, siostra głównego bohatera znajduje magiczny liść, żeby uwięzić Bandita w zwolnionym tempie. Jeżeli tata bohaterów spóźnia się z zawożeniem Blue i Bingo do szkoły, można by pomyśleć, że po prostu zlekceważy grę i zabierze je do samochodu. To byłaby odpowiedzialna rzecz. Mogę myśleć coś o tym, jak szkoła neguje wymiganą grę. Albo o tym, że ten liść tak naprawdę nie jest magiczną różdżką. Lub dosłownie o czymkolwiek, aby dostarczać dzieci do szkoły na czas. Ale znowu zachowuje się jakby tutaj nie było wyboru. Zachowuje się jakby był pod wpływem zaklęcia. Zaklęcie zwolnionego tempa przestaje działać dopiero wtedy, gdy ponownie pomarańczowy pies ponownie używa różdżki, co prowadzi do uderzenia bandyci w swój pojazd. Ojciec zostaje uwolniony z czarów, owszem, gdy Bingo macha różdżką, ale ona stoi za nim. Gdyby rzeczywiście była to udawana gra, w żaden sposób nie byłby w stanie dowiedzieć się, kiedy macha tym przedmiotem. Nawet nie widzimy, jak jego powieki podążają za nim, aby na nią spojrzeć. A teraz obejrzyj jeszcze raz te wideo. Tak możemy pójść krok dalej. Otóż istnieje fizyczny dowód na istnienie magii. Tak jak tutaj, gdzie siostra Blue zakrada się do łazienki. W dalszej części odcinka widzimy, jak pomarańczowy pies używa różdżki z pióra, aby pudełko, miska i łyżka płatków taty stały się strasznie ciężkie. W wyniku czego wysypuje wszystkie na podłoże. Przez cały epizod obserwujemy, jak bandyta próbuje przygotować swoje śniadanie. A jak chcesz się dowiedzieć mrocznej prawdy Bubble Bass, masz taką możliwość, masz na to 3 sekundy. 3, 2, 1. Daj znać w komentarzu, czy ci się udało. Bubble Bass to może być jedną z najbardziej aroganckich, agresywnych bohaterów w animacji, ale według mnie potrzebujemy takiej postaci jak on. Lecz zanim przejdę do omówienia, z jakiego powodu jest taki, zobaczymy epizod, żeby całkowicie zrozumieć wszystkie nasze dowody. Jesteście gotowi, więc lecimy. Odcinek o nazwie Pickles rozpoczyna się jak każdy epizod SpongeBoba. Skalmar jest na pierwszym planie, gdy w podobny sposób co zwykle wściekły na mieszkańców i przyjmujący zamówienia, po czym daje gąbce oraz widzimy, jak w tym momencie jedzie do miasteczka. Pamiętajcie o tym, co ja mówiłem, bo jest to bardzo ważne. Pokazuje kuchcika, że jest w stanie wykonywać pracę o dowolnej porze. Po kilku kolejnych komendach poznajemy się z postacią, która przypomina Bubble Bass. Kolejną ważną informacją, którą przytoczę, jest sposób, w jaki ryba zamawia swoje danie. Natomiast jego zawiadomienie jest strasznie niegrzeczne, a jego widzimisię nie tylko są znane na uboczu, jednak również w całym bikini, z wahaniami w styku. Żółta gąbka była gotowa na ten pojedynek, otóż była gotowa rękami Bubble Bass bierze tego kraboburgera i siada.
Prawie wszyscy w restauracji oglądają, jak można obniżyć napięcie w powietrzu za pomocą bardzo przyjemnych kąpieli z bąbelkami. Sprawdza system Patty, zanim ugryzie kilka butów. Gdy SpongeBob pewny swojej wygranej mówi, jak myślisz, to całkiem niezłe. Tuż przed ostatnim uderzeniem ryba robi swój ostatni ruch wietujem. Każdy wpada w szok, nawet Kuchcik jest zdruzgotany i to jest początek jego upadku. Zatrzymajmy się na chwilę i zbierzmy informacje. Jak wiemy o tym, SpongeBob zrobił najlepszego burgera na świecie. Ale coś mi tutaj śmierdzi. W każdym razie zapomniałem jeszcze tego powiedzieć. Najważniejszą rzeczą do zobaczenia jest to, że kiedy nabierzemy pewności, że możemy osiągnąć szczyt, co prowadzi nas do nadmiernej pewności siebie, jeżeli coś pójdzie nie tak, spinamy się dalej, nie rozwiązując tego. A ty zdajesz sobie sprawę, że jesteś za wysoka, aby zdobyć problem. Tworzymy abstrakcję, która nam przeszkadza od nauki, albo przezwyciężenia wszelkich problemów, przed którymi stoimy. A kiedy problem do nas dotrze, uderza mocniej niż kiedykolwiek wcześniej, nawet jeśli Bomblodziu jest kimś więcej niż postacią, ale myślę, że wystarczy analizować. Wróćmy do epizody, który Kuchcik próbuje wykonać. Otóż wrócił do kuchni, żeby zrobić kolejną kanapkę, ale niestety został zmuszony do zniszczenia go. Zapomina, jak się robi burgery. Po nieudanej próbie Krab wysyła gąbkę do domu na cały dzień. To zaprzecza temu, co mogliśmy widzieć na początku odcinka. Przecież radzisz sobie doskonale i po prostu utrzymywał dobry rok pracy. Ale tak się dzieje, gdy tracisz pewność siebie we własnej robocie. To, co wydawało ci się własnej dolinie, jest w tym momencie dla ciebie czymś nowym. Czujesz się tak obcy we własnym rzemiośle. Myślę, że wszyscy możemy się z tym zgodzić. Powoduje u nas poczucie, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Nawet prostego zadania. Pan Krab widzi, że jego firma nie radzi zbyt dobrze, więc wyrusza na poszukiwania Kuchcika i cóż powiemy, że nie radzi zbyt dobrze. Zupełnie zapomniał, jak wszystko się robi i nie ma pewności siebie. Żeby cokolwiek zrobić, co może być beznadziejne, gdy jesteś w tym mrocznym miejscu, ale to nigdy nie jest na zawsze. Zawsze znajdziemy sposób, aby wrócić do siebie, nawet jeśli oznacza to, że ktoś inny uwierzy w nas lub w nas samych i może to zająć mnóstwo czasu. Ale cokolwiek robisz bez względu jak utknąłeś w tym ciemnym miejscu, wiedz, że to nigdy nie będzie na zawsze. Z jego odnowioną asertywnością wraca do bitwy po raz ostatni. Gdy miasteczko słyszy o powrocie SpongeBoba, po czym tłusty Krab ponownie jest wypełniony pod brzeg. Mamy ostateczne starcie pomiędzy dwoma bohaterami. Nikt nie jest tu bezpieczny przed tą walką, nawet Skalmar nie. Wygląda zbyt dobrze. Pomijając wygląd ośmiornicy, to naprawdę ważna scena, która pokazuje, jak my podnosimy się znowu, a my podejmujemy wszelkie wyzwania. Gdy po raz pierwszy zakończy się porażka, żółta gąbka daje mu kraboburgera, a on zaczyna to jeść. Wygląda na to, że tym razem wygrał, ale Bubble Bass wykonuje swój ostatni ruch, po czym kłamie. Gąbka wysuwa język i się okazuje, że nie zjadł jeszcze. Ale poza żartami w tej scenie znajdujemy wady i problemy w naszej własnej pracy i ugaszamy. Jest to w pewnym sensie pokonywanie przeszkód albo zdobywanie bojowości. Pokonywanie tego samego problemu, który poczułeś się przez niego źle oraz że jesteś przegrywem, a wraz z tym Bomblodziu wybiega z miasta. Wpadnijcie na kanał Johnny Negative, to jest mój kolega, który chce zdobyć wyświetlenia, do niego będziecie mieli w linku opisie. A jak chcesz się dowiedzieć wielkiej miłości pana Kraba, masz taką możliwość, masz na to 3 sekundy. 3, 2, 1. Daj znać w komentarzu, czy ci się udało.
Miłość, coś co może wydobyć się z każdego. To może rozerwać przyjaźnie i relacje. Miłość może wyrządzić tyle samo złego, co i dobrego. Podczas oglądania SpongeBoba, sezon 2, odcinek 16 o nazwie Chrupiąca Miłość, ale zanim przejdziemy do teorii, mroczny sekret pana Kraba i pani Puff, przeanalizujmy odcinek. Jesteście gotowi? Więc lecimy. A zaczynamy od Eugeniusza Krabia robiącego na drutach banknot dolarowy na płótnie. Potem czuje coś okropnego, brakuje mu grosza do zysku. Po czym żółta gąbka go pyta, dlaczego tak mu zależy, to jest ważne. Pan Krab troszczy się o pieniądze, bo dzięki świat jest lepszy. Pozwala mu naprawić sklep, ale wkrótce zauważył, że pani Puff je przy stoliku, nie przejmując się całą rozmową. Po prostu Krab wskazał Puff i Kuchcik opowiada mu Eugeniusz, dowiaduje się, że ma męża i denerwuje się. Wtedy SpongeBob wyjaśnia, jak straciła pana Puff. Wtedy wpada na pomysł, aby przedstawić ją później. Szefa restauracji z rozdym. I po chwili żółta gąbka przyciąga Eugeniusza Kraba do Eugeniusz jest sztywny. Nie rusza się ani nie mruga. Pani Puff mówi cześć, a pan Krab zaczyna się pocić w niekorzystny sposób. Gąbka napiera na swojego szefa, żeby się przywitał. Otóż nic nie powiedział, tylko było słuchać jego mamroczenia oraz niespójne dźwięki. A Kuchcik musi mu przetłumaczyć i po krótkiej rozmowie umawia pana Kraba na randkę. Po pracy wracają do domu, aby się przygotować. Pamiętajcie tą część. Krab je kolację z panią Puff. Restauracja AM jest tak zakochany, że nawet nie wie, ile pieniędzy na nią wyda. Pod koniec dnia dostaje rachunek, po czym jest strasznie zły na całą sumę i wraca do SpongeBoba z płaczem i że utknął między swoimi dwoma płucami i pół. Po czym wpada na pomysł, aby oddać swojemu pracownikowi portfel i dopilnował, aby z początku nie robił żadnych nieodpowiedzialnych lub niepotrzebnych zakupów. Żółta gąbka się waha, ale zgadza się. Po zaplanowaniu udają się do domu pani nauczycielki jazdy. Gdy tylko pojawia się pan Krab, jego oczy zwracają się w drogę serc. Po czym każe SpongeBobowi przynieść trochę kwiatków. Gdy wraca z roślinami, Krab wyrywa się i denerwuje się na pracownika tłustego kraba. Gdy tylko rozdymka wraca, jego oczy zmieniają się w serca. Wyrywa kwiaty gąbki. Daje je do pani Puff. Eugeniusz robi to jeszcze raz i prosi Kuchcika o trochę czekoladek dla ukochanych. Żółta gąbka próbuje mu przemówić, ale nic do niego nie dociera. I ponownie Eugeniusz Krab jest przygnębiony swoimi fragmentami i znowu jest wredny kupowania niepotrzebnych rzeczy. Ale pracownik miesiąca przywołuje go z powrotem, mówiąc, że idą tylko do parku i wtedy pani Puff komentuje, jak musi iść po kapelusz dla jej syna, ale szef restauracji pod tłustym krabem tak bardzo dla niej zrobić wszystko, że każe SpongeBobowi, by tym razem poszedł po kapelusz przeciw słonecznej. Gąbka próbuje powiedzieć panu Krabowi, że nie jest to przecież potrzebne. Po tym jak to zrobi, Puff powiedziała Krabowi, że już go ma, a po ruszeniu tego Eugeniusz krzyczy na gąbkę do tej mowy. Powiedziałem wam o epizodzie, a teraz musimy przyjrzeć się każdej ważnej scenie. Na początku SpongeBob przedstawia pana Kraba z panią Puff. Ta scena przedstawia jak się zachowujemy, gdy stawiamy przed naszą sympatią lub kogo podziwiamy. Gdy czujemy się dobrze, nie możemy wydobyć z siebie słów jak Eugeniusz Krab. Żółta gąbka wie, jak przetłumaczyć bycie skupionym i gotowy do mówienia. Czasami możesz powiedzieć niewłaściwe rzeczy, próbując następnym razem dzień kolacji, podczas którego szef Kuchcika wydaje wszystkie swoje pieniądze na panią Puff. I tak często, gdy jesteś oślepiony miłością. Słyszał, że na świecie jest tylko dawca i to właśnie zrobił Krab. Nie sprawia, że pan Krab utknął między swoją miłością. Otóż kocha nauczycielkę jazdy i pieniądze. Może to prowadzić do czegoś więcej niż tylko utknięcia. Może zrujnować ludziom życie i upędzić ich długi. A jeśli spojrzysz na to z drugiej strony, może to również oznaczać, że przestaniesz robić to, co uwielbiasz. Może być związane z pracą, hobby, a może na przykład swoją pasję przekazujesz wszystkie swoje pieniądze. A jak chcesz się dowiedzieć mrocznej prawdy z Kalmara Obunosa, masz taką możliwość, masz na to 3 sekundy. 3, 2, 1. Daj znać w komentarzu, czy ci się uda.